Witajcie kochani, dzisiaj zacznę bardzo nietypowo jak na mnie, ponieważ najpierw opowiem Wam o tym, jakie perfumy mam dzisiaj na sobie, a to dlatego, że zaobserwowałam, że od dłuższego czasu zamieszczacie pod moimi vlogami komentarze z prośbami dotyczącymi tego, żebym raz, że opowiadała Wam o zapachach, a dwa, żebym mówiła, jakie perfumy mam danego dnia na sobie. I wychodząc Waszym prośbom naprzeciw, postanowiłam dzisiaj opowiedzieć o tym, jakiego zapachu użyłam. A użyłam perfum Marc Jacobs Daisy. Myślę, że większość z Was doskonale zna ten zapach. Ta kompozycja powstała w 2007 roku i istnieje na rynku już 10 lat, także bardzo, bardzo długo. Dzisiaj rzadko się zdarza, żeby powstawały perfumy takie, które aż tyle lat są w stanie przetrwać na rynku, także można powiedzieć w zasadzie, że jest to klasyk. Jak wiecie, wszystkie perfumy Marca Jacobsa posiadają takie bardzo charakterystyczne, zwracające uwagę flakony i ten nie jest wyjątkiem. Posiada korek zakończony stokrotkami, moim zdaniem jest uroczy, natomiast jeśli chodzi o sam zapach, to jest to kompozycja, powiedziałabym, lekka, kwiatowo-owocowa, bardzo dziewczęca, idealna do noszenia na co dzień, zwłaszcza porą wiosenno-letnią i wtedy też najczęściej tego zapachu używam. A dzisiaj zrobiłam to na przekór pogodzie, ponieważ jest zimno i pada deszcz, także chciałam sobie trochę umilić ten dzień, a zapach Daisy wywołuje uśmiech na mojej twarzy i sprawia po prostu, że lepiej się czuję. Nie wiem, czy Wy macie podobnie, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście polecam Wam ten zapach, ponieważ jest niezwykle, powiedziałabym, wdzięczny i niezobowiązujący. W opisie pod filmem zamieszczę Wam dokładną nazwę tych perfum, a także link do sklepu, w którym można ten zapach kupić. Przechodząc dalej, koniecznie muszę Wam wspomnieć o tym, że wczoraj spotkałam się z moją czytelniczką Iwicką Darią, która jest lekarzem i Daria zawsze mi coś przynosi, jak się spotykamy, a spotykamy się raz na kilka miesięcy, ponieważ Daria nie mieszka w Warszawie. I przeważnie jest to wino Choya, moje ulubione, ale tym razem Daria mnie zaskoczyła i przyniosła mi, słuchajcie, taki jakby spóźniony prezent urodzinowy w tej oto torbie. I teraz pozwólcie, że pokażę Wam, co znajdowało się w środku. Po pierwsze kartka, której treść pokazywałam na snapie, więc może nie będę się powtarzać. Po drugie miniaturka, taki breloczek z szczotki Tangle Angel Baby, ponieważ Daria wie, jako że ogląda wszystkie moje filmy, że używam tych szczotek, mam ich w tej chwili 3, także postanowiła sprezentować mi miniaturkę, oczywiście w kolorze różowym, jak żeby inaczej. Dostałam jeszcze od Darii piankę do mycia twarzy marki Holika z kotami. Wiadomo dlaczego, ponieważ uwielbiam koty i Daria o tym wie, także bardzo się cieszę z tego, ale najbardziej, słuchajcie, ucieszyłam się z trzeciej rzeczy. Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Tadam! To jest, słuchajcie, nie wiem, czy to jest pies czy kot, ale ma tutaj z przodu lusterko. I uważam, że to jest świetny, naprawdę pomysł na prezent dla mnie. Daria trafiła idealnie, ponieważ ja sobie będę używać tego w momencie, kiedy będę nagrywać takie normalne filmy na YouTubie, ponieważ od dłuższego czasu, siedząc przy stole i nagrywając filmy, wkurzałam się, że nie mam lusterka, ponieważ miałam wcześniej lusterko, ale ono gdzieś się zapodziało i do tej pory nie udało mi się go znaleźć. I za każdym razem, nagrywając film, obiecywałam sobie, że zaopatrzę się w nowe lusterko, a tutaj spadło mi wspaniałe lusterko z nieba, że tak powiem, do tego w kolorze białym i takiej minimalistycznej stylistyce, także naprawdę jestem niesamowicie zadowolona z tego prezentu. Jeszcze raz Darii bardzo, bardzo za to dziękuję i życzę Wam, żebyście Wy również mieli takich znajomych, jakich mam ja. Ja to powtarzałam wielokrotnie, ale myślę, że zawsze warto przypomnieć o tym i chciałabym, żebyście wiedzieli, że doceniam tych ludzi, którzy są wokół mnie. Korzystając z okazji, chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, które zamieściliście pod ostatnim vlogiem z Waszymi propozycjami co do miejsca, do którego powinnam się udać. Jeszcze nie zdecydowałam, gdzie polecę, ale jeśli podejmę decyzję, to na pewno Was o tym poinformuję.
Zauważyłam również, że spodobała Wam się koncepcja takich bardziej gadanych vlogów, także pozwólcie, że dzisiaj też troszeczkę do Was pogadam. Zwłaszcza, że mam ku temu okazję w postaci moich kolejnych zakupów, których dokonałam w perfumerii Douglas, ponieważ znowu odwiedziłam Złote Tarasy i kupiłam kolejnych kilka produktów kosmetycznych, o których teraz Wam pokrótce opowiem. W związku z tym, że Aston zjadł mi moje kredki, postanowiłam kupić sobie dwie nowe marki Isadora. To są kredki, które ja stosuję najczęściej na linię wodną. Jedna w kolorze beżowym, a druga w kolorze białym. I ja tę kredkę w kolorze beżowym miałam już kiedyś i ją bardzo, bardzo lubiłam, dlatego postanowiłam do niej wrócić. W zasadzie to muszę Wam powiedzieć, że byłam zaskoczona, że ona jest dalej w sprzedaży, bo bardzo długo zużywa się takie kredki i często marki wprowadzają nowości, ale bardzo się cieszę, że na nią trafiłam. Białą, żeby sobie przetestować, także nic Wam jeszcze na jej temat nie powiem. W najbliższym czasie dowiem się, czy była warta zakupu. Kupiłam również dwa kolejne podkłady i teraz uwaga, uwaga, będziecie zaskoczeni. Pierwszy podkład to jest Dior Skin Forever, nawet nie wiecie jak się cieszę, już go tak dawno nie miałam. Numer oczywiście 010, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to jest mój ukochany podkład, także cieszę się, że do niego wracam. I drugim podkładem, jaki sobie kupiłam, a którego nie używałam chyba kilka lat, jest podkład Taint Idol Ultra Wear, tak się teraz nazywa, kiedyś nazywał się inaczej, numer 010. Ja nie mam aż tak jasnej skóry, ale muszę Wam powiedzieć, że jak nałożyłam sobie numer 01 z kolei na twarz, to on się bardzo szybko utlenił na kolor żółty, a takiego odcienia nie chciałam, więc kupiłam sobie ten jasny i będę sobie go teraz testować. Oprócz tych podkładów kupiłam sobie puder, to znaczy w zasadzie to się nazywa też podkładem, ale ja tego będę sobie używać jako pudru wykończeniowego. Numer 010 z serii Dior Skin. Polecam Wam również. Ja w ogóle lubię markę Dior. Produkty makijażowe uważam, że możecie kupować, mówiąc kolokwialnie, w ciemno. Następnie udałam się do stędu makijażowego Guerlaina, gdzie chciałam kupić sobie puder brązujący, ale mojego odcienia nie było. Mało tego, trafiłam na jakąś niekompetentną, słuchajcie, konsultantkę w Douglasie, która usiłowała mi wręczyć jakiś puder, brązujący, który miał ten sam numer, ale pomyliła opakowania. Gdyby nie to, że znam się na kosmetykach, to pewnie bym go kupiła i teraz bym była o to zła. A tak to po prostu zwróciła mi uwagę, że to nie jest ten produkt, który ona mi podaje. W ogóle niestety, słuchajcie, tym razem było tak, że nie byłam w stanie sama sobie zrobić zakupów, ponieważ część produktów musiałam sobie wyjąć z szuflad, to znaczy musiałabym, ale mi nie wypada jako osobie, która robi zakupy, tego robić. Pewnie i tak podszedłby do mnie za chwilę ochroniarz i się zapytał, dlaczego ja tam grzebię w półkach, więc musiałam poprosić konsultantkę o pomoc, żeby mi te produkty wyjmowała i nie była to zbyt dobra konsultantka. Zaraz Wam powiem dalej dlaczego. Natomiast w momencie, kiedy zorientowałam się, że nie było pudru brązującego, to kupiłam sobie bazę z serii meteorytów Guerlaina, ponieważ słyszałam, że jest bardzo dobra. Na pewno przepięknie pachnie i ma bardzo ładne opakowanie. W praktyce okaże się, czy to jest produkt wart polecenia. I kupiłam jeszcze, słuchajcie, dwie maskary. Jedną moją ukochaną maskarę Hypnose, ale w wersji wodoodpornej. Lancome, kolor czarny, i drugą chciałam wersję wodoodporną maskary Efekt Sztucznych Rzęs Yves Saint Laurent. I mówię o tym pani, że chciałabym wersję wodoodporną, bo nie byłam pewna, czy w ogóle jest, a ona mi, słuchajcie, podała wersję zwykłą. I w rezultacie kupiłam zwykłą, zorientowałam się dopiero będąc w domu. Nie będę jej zwracać, dlatego że dawno tej maskary nie miałam, więc nie jest to dla mnie jakaś duża przeszkoda w tym, żeby ją stosować, zwłaszcza, że mam dwie inne jeszcze maskary wodoodporne. Ale ja już wcześniej zauważyłam, że ta pani po prostu nie znała produktów, o które mi chodziło. To jest bardzo denerwujące. Między innymi dlatego nie lubię, jak mi ktoś pomaga. Wolę sobie szukać rzeczy sama, no ale nieważne. Pozwólcie, że nie będę mówić tutaj, ile kosztowały te wszystkie rzeczy, ponieważ to zajęłoby za dużo czasu. Podlinkuję Wam po prostu wszystkie kosmetyki pod spodem, też do perfumerii Douglas, także będziecie sobie mogli sprawdzić dokładnie i nazwy, i ceny.
Na pewno nie są to ostatnie zakupy kosmetyczne, jakich dokonuję. Planuję jeszcze odwiedzić Sephorę i tam kupić co najmniej kilka produktów. Chcę kupić jeszcze raz podkład Marka Jacobsa, który miałam, tylko tym razem w jaśniejszym odcieniu, ponieważ uważam, że był bardzo, bardzo dobry. Jakiś rozświetlacz, pewnie jeszcze jakieś pomadki i błyszczyki, ale to w swoim czasie. A teraz wiecie, co zrobię? Udam się do Metropolitana, żeby odebrać swoje zamówienie ze sklepu apapat.com, czyli moje stroje kąpielowe, i jestem więcej niż pewna, że kupię dzisiaj również jakąś bieliznę, także zabieram Was ze sobą. Tak prezentuje się strój Robi w kolorze zielonym i w kolorze różowym. Dla porównania możecie zobaczyć w tej chwili, jak wygląda zielony bez push-upa i różowy, który zamówiłam sobie z push-upem, i za chwilę będę je sobie mierzyć. Tak wygląda wersja stroju Robi z push-upem i muszę Wam powiedzieć, że mi się podoba. A za chwilę pokażę Wam wersję zieloną bez push-upu. Powiem Wam, że wersja bez push-upa też wygląda bardzo dobrze, także myślę, że mogę polecić obie. A więcej na ten temat będę mogła powiedzieć, jak już zacznę ich używać. Tak prezentuje się strój Tyler, który pokazywałam Wam we vlogu. Przymierzyłam rozmiar S, górę i dół, i chyba się na niego zdecyduję. Teraz pora na strój Alenia, czyli jeden z tych, które spodobały mi się najbardziej, i on jest jeszcze dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i zielono-niebieskiej, ale mi najbardziej się spodobała ta wersja, także za chwilę Wam ją pokażę na sobie. Tak prezentuje się ten strój na mnie, rozmiar S, i muszę Wam powiedzieć, że czuję się w nim bardzo dobrze, także ze swojej strony mogę go Wam polecić. Oczywiście dołu nie będę Wam pokazywać, myślę, że jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak ten strój wygląda. I strój Agata, który również bardzo mi się podoba, w kolorze ciemnogranatowym, z tymi charakterystycznymi wycięciami tutaj, także ten strój również od razu mogę Wam polecić. W ostatnim vlogu wspominałam Wam również, że podoba mi się strój czarny ze złotymi zamkami o nazwie Hailey i na niego również się zdecyduję, ponieważ mi się podoba. A teraz przejdę do bielizny. Zobaczcie, mam tutaj tę bieliznę, którą pokazywałam Wam również we vlogu, w której się zakochałam niemal od razu, ale niestety okazuje się, że nie ma już mojego rozmiaru, ponieważ zakładam, że ta bielizna cieszy się dużą popularnością, także niestety ja nie mogę sobie jej dzisiaj kupić. W zamian za to kupię sobie coś innego. Nie ma tego złego, proszę Państwa. Znalazłam nową miłość w kolorze granatowym, o kroju takim przypominającym nieco gorset. Komplet nazywa się Leola, jest mój rozmiar. W związku z tym na pewno się w ten komplet zaopatrzę. Bardzo podoba mi się jeszcze komplet w białym kolorze o nazwie Amalea, też już mierzyłam. Oraz ten czarny w różowe kwiatki, Katie.
Podobnie jak w strojach kąpielowych, również w bieliźnie możecie sobie zażyczyć, żeby Wam tutaj doszyto push-up, tak to się nazywa? Dokładnie. I wtedy to wygląda w ten sposób, przynajmniej w tym modelu biustonosza. Także wszystkie panie, które chciałyby mieć ten element usztywniany, zachęcam do skorzystania z tej usługi. Zobaczcie, są jeszcze tuniki w kolorze czarnym i białym, które pokazywałam Wam na Instagramie, oraz play suit w kolorze jasno-różowym. Może go wyjmę, żeby Wam pokazać. Także gorąco zachęcam wszystkie panie, które lubią dobrze wyglądać wieczorową porą, do tego, żeby się przyjrzały właśnie tej części garderoby. Dotarłam właśnie do Majki i zobaczcie, na czym siedzę. Na identycznym fotelu, który również ja posiadam, tylko że Majka zamówiła go w innym odcieniu. Także polecamy Wam razem z Majką oczywiście ten fotel. Za chwileczkę pokażę Wam Kenzo, który jest cudownym kotełkiem, ragdolem. I oczywiście Majkę. I słuchajcie, jestem strasznie głodna, także podejrzewam, że za chwilę pójdziemy sobie coś zjeść. No cześć kochanie, śliczny jesteś. Słuchajcie, Kenzo przypomina mi trochę Ulyssesa i Lorda w jednym. Jest tak wyalienowany jak Lord, ale ma podobne umaszczenie do Ulyssesa. Piękne są ragdole, polecam Wam. Jeśli się zastanawiacie nad kupnem kota jakiejś konkretnej rasy, to ragdole są naprawdę cudowne. Kenzo, no popatrzcie tutaj do kamery. Hej! O, piękny jesteś, piękny. Zobaczcie, jakie ma łapki tutaj. O. Dotarłyśmy już z Majką do restauracji, tym razem z Fix. Nie wiem, czy nas słychać, bo tu jest strasznie głośno, ale zamówiłyśmy sobie mojego ulubionego drinka. Ty też go lubisz? Tak, ja też go lubię, jest delikatny i polecam osobom, które nie lubią mocnego alkoholu. Także polecamy i za chwilę będziemy sobie jeść i miło spędzać początek weekendu. Jesteśmy już po kolacji i muszę Wam powiedzieć, że strasznie się najadłyśmy, ale to strasznie. Tak, ruszać się nie możemy. Ale mimo wszystko preferujemy restaurację, która jest naprzeciwko, czyli Wabu. Tak, zdecydowanie Tak. sercem zbliżam się bardziej ku tamtej. Tam zjecie pyszne sushi, o tym zapomniałam ostatnio powiedzieć we vlogu. Pokazałam, ale nie powiedziałam, także polecam gorąco i Ty też byłaś kiedyś. Tak, z Tobą. Dokładnie, także polecamy obie. Tymczasem udajemy się do domu. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa! Pa!